Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam serdecznie w miejscówce Kawa na Kotarzu. Słuchajcie, co będziemy robić dzisiaj? Dzisiaj idziemy na właśnie górę Kotarz, się wybieramy. Tak naprawdę nie mamy pojęcia dokładnie, którędy ten szlak biegnie, gdzie on się w ogóle zaczyna. Moim pomysłem było tak: złapać jakiegoś lokalnego Bronka i zapytać go: panie Bronku, gdzie jest szlak na Kotarz? Powiedz nam, panie, jakie warunki dzisiaj mamy, bo zgubię czapkę. Warunki mamy dzisiaj takie, że jest wiecznie, jest około 20 km na godzinę wiatr, ale i tak biorę drona. Latający przyjaciel idzie w razie W. Jakby zaistniała potrzeba, to bierzemy go ze sobą, żeby coś sfilmować. To co? Lecimy, zaczynamy dzień i pokazujemy wam najbliższą okolicę. Miłego oglądania. Zapraszam na odcineczek. Patrzcie, jest i szlak niebieski. Szlak niebieski wiedzie właśnie na górę Kotarz i lecimy w tamtą stronę. A skąd przyszliśmy? Tam między drzewami prześwituje właśnie domek, z którego wyszliśmy. Także tylko schodzimy na dół i szlak jest zaraz tutaj przy domu. Trochę błota nie zaszkodzi. Mamy odpowiednie obuwie, adidasy typowo do wspinania się i pójścia w takich warunkach. Oczywiście żartuję, a najlepiej będzie, jak ja się prześliznę bokiem, pójdę naokoło i teraz przekroczę tą wielką rzekę. Wisłę. Tak, Wisłę przekroczę. A w sumie jesteśmy koło Wisły. I lecimy. Niby 974 metry nad poziomem morza ma właśnie Kotarz. Ciekawi mnie to, jaki jest widok z samego szczytu. A kto idzie pierwszy? A pierwszy idzie mój człowiek. Natalia gna do przodu. Kozica Górska. Zobaczcie, moi drodzy, tyle po turyście zostało skarpeta. Turysta stracony, niedźwiedź zadowolony. Tutaj wszyscy sprawili sobie takie ciupaski, takie laski. Zobaczcie, jaką ja sobie zrobiłem. Elegancko, w moim wieku 38 lat to już jest potrzebne narzędzie do wspinaczki. Oczywiście możecie powiedzieć jakieś tam kije trekkingowe do nordwalkingu i tak dalej. Ale co drewniana laska znaleziona i zrobiona własnoręcznie po środku lasu, to jest właśnie to. Jak jakiś niedźwiedź się zjawi, to będziemy gadać. Jesteśmy prawie na szczycie. Zobaczcie tam, jakaś chata na horyzoncie, schronisko. Śmiałem się, że chata stąd wygląda, jakby była na dwie osoby, czyli właściciela i jego psa. I poza tym nikogo nie mogą przyjąć. Ale zaraz jak tam dotrzemy, to się oczywiście rozglądniemy. Jest i schronisko. Zobaczcie, coś zaatakowało ten stół. Nie wiemy, co to było. Mamy też ognisko, miejsce na ognisko można sobie zrobić. No skąd drewno na tej polanie? No niestety trzeba sobie gdzieś przynieść. Albo, chyba że w szopie będzie. Zobaczmy, co tu jest. A, tu w szopie też jest schronienie. Bardzo fajnie. O, zobaczcie, ludzie się tu podpisują wszędzie, na suficie, na ścianach. Bardzo fajnie. Ochronieni od wiatru, można sobie zrobić tutaj kiełbaski, zjeść, a nawet i się gdzieś zdrzemnąć na takiej ławce, a później ruszamy dalej. Do szczytu jeszcze mały kawałek został. Pewnie ta tablica nam pokaże, że to jest oto właśnie szczyt Kotarz, góra na Kotarzu. To idziemy sprawdzić, czy to prawda. Jest i tablica, tylko nie w tym miejscu. Tablica jest tutaj. Leży sobie. Czyli co? Trzeba by ją przykręcić jakoś, a wkrętarki nie wziąłem. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest w okolicy. Mamy Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego, Ustroń, tu jest Wisła. Także my jesteśmy gdzieś tutaj w tej okolicy. Z góry rozciąga się piękny widok. Naprawdę, w tą stronę, jak podejdziemy bliżej, nie jest taki zapierający dech w piersiach, jak tutaj z tej oto strony. Zobaczcie.
Żeby mi czapki nie zwiało, żebym czapki nie stracił. Ale zawiewa. Idzie drugi członek ekipy. Jak ci się podoba? Tak, tak. Tylko należy na ziemi, no. Ale fajnie, widać dokładnie w okolicy, co jest, te wszystkie szczyty inne, jakieś miejscowości. Bardzo fajnie. Ale ten widok tutaj, dzisiaj mi się spodobało pokazywanie kijem moją ciupaską, dlatego pokazuję. Spotkaliśmy ziomeczka na szlaku i nam powiedział, słuchajcie, że nie jesteśmy, to jeszcze nie jest Kotarz. Kotarz jest tam. Trzeba iść szlakiem wiodącym przez las, tam gdzie ta antena taka wystaje. Ale wpadliśmy na genialny pomysł. Od razu mi do głowy przyszło. Wpadłem na pomysł, żeby poinformować ekipę, jak tu dotrą, że to jest właśnie szczyt, że to jest właśnie ten Kotarz, nie? A później im powiem, żartowałem, Kotarz jest jeszcze dalej, także jeszcze trzeba kawałek podejść. Ciekawe, jakie będą mieli miny. To czekamy, bo idą, a to miejsce faktycznie nazywa się Hala Jaworowa, 820 do 920 metrów. No, to jesteśmy. Droga znów wiedzie pod górę. Wyprowadziłem znowu wszystkich w las. A Arkadiusz na szczyt w las będzie mógł powiedzieć te słowa za chwilę. I zobaczymy, jak wygląda góra na Kotarzu, a nie Hala Jaworowa. Dałem się zrobić w bambuko samemu sobie na początku. Patrzcie na to. Bar na horyzoncie. Zobaczmy. O, jest i krzyż. To miejsce, jak to się nazywa? Tu jest jakaś nazwa. Pniówek. 1000 metrów. Ołtarz Europy. Widzicie? Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan. Ołtarz, który znajduje się na górze Kotarz w Szczyrku. No sami widzicie. No ale tam jeszcze jakiś szlak wiedzie. Zaraz pójdziemy obczaić, co to dokładnie jest. Ale zobaczmy, czy ktoś tu jest na miejscu. Ale widok tam jest zajebisty. Ta droga w dole. To trzeba zobaczyć. Czy tam da się podejść bliżej? Na razie zrobimy oględziny tego baru tutaj. Patrzcie. Piknik bar Kotarz. Góry tylko wtedy mają sens, gdy jest w nich człowiek ze swoimi uczuciami, przeżywający klęski i zwycięstwa. I wtedy, gdy coś z tych przeżyć zabiera ze sobą w doliny. Zawada nazwisko. Jest coś w tym i bardzo to ma odniesienie do podróży przyszłej, którą odbędziemy. Mianowicie podróży na pieszo z Polski do Hiszpanii. 3200 km mamy do przejścia z Natalią. No fajnie, tutaj można sobie zrobić coś do jedzenia, zapalić w kominku. Widać, nasi byli. Warka. To idziemy tutaj jeszcze w tą stronę, gdzie mówiłem, że jest ten mega widok cudowny na tą drogę. Zejdźmy sobie troszeczkę w dół. A to co? Nie, myślałem, że to jakaś moneta będzie. A tu nie należy podchodzić. Tu widzę, że jeszcze jest napisane teren prywatny. No tak. Ale ten widok cudowny. No ja jestem zachwycony, naprawdę. Powiem wam, tyle czasu nie mieszkałem w Polsce, a Polska to tak piękny kraj. I tu mamy stok narciarski. Co muszę zrobić? To muszę kiedyś przyjechać sobie właśnie zimą, pozjeżdżać trochę na desce, powywracać się trochę, pośmiać. Gdzieś coś mi w kościach pochrupie. Nie no, żartuję. No, ale pozjeżdżałbym sobie na desce,
no nie wygląda ten zjazd na taki łatwy, na taki początkujący, ale poszukamy też czegoś takiego, bo śniegu też bym doświadczył. Bardzo dawno nie byłem w takim miejscu, żeby było właśnie tak fajnie zimowo. No w Zakopanem byłem jakiś czas temu, ale nie było tyle śniegu, ile bym chciał doświadczyć. Taka Szwajcaria by miała na przykład sens, żeby zrobić, nie? Sobie Szwajcarię takim pociągiem się przejechać, ale na to przyjdzie jeszcze pora, będzie na to czas. Ruszamy dalej, bo ekipa nas oczekuje. Idziemy zobaczyć, cóż to za znaki były, dokąd ten szlak kolejny nas zabierze. Patrzcie, biegnie Jona, moja przyszła towarzyszka podróży do Hiszpanii, do Santiago de Compostela. Pewnie. Już ekipa obczaja kolejny szlak. Zaraz się coś dowiemy, którędy my tutaj jeszcze możemy pójść, dokąd te ścieżki wiodą. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Dobra, jesteśmy tu. Przyszliśmy. Stąd przyszliśmy. A gdzie możemy jeszcze podejść? Tu Tak. I tym czarnym zejść i takie sobie zrobić kółko. I do miasta. Dobra, Bardzo dobry pomysł. pani szefowa zadecydowała, więc idziemy. Słuchajcie, jeszcze moja mama chciała tutaj dodać parę takich ciekawostek na temat tego ołtarza Europy. Jesteśmy na szczycie kotarzu przy ołtarzu Europy. Ważną rzeczą jest to, co mnie zainteresowało, że przywieziono kamienie z całego świata i zespół ewangelicki postawił tu ołtarz. Przywieziono też 2 meteoryty z Jerozolimy. Można też sobie posadzić, zresztą każdy, drzewko, żeby ratując tutaj Beskidy, na ratowanie polskich lasów. Ta pani to tu stoi od długiego czasu już. Przepraszam, czy jest jakaś knajpa w okolicy? Trzyma pani symbol mądrości, sowę, to może pani wie. No jeżeli nie, to sami znajdziemy. Ale mamy bardzo podobne sprzęty, ale chyba pani ma lepszą. Nie wiem, czy będzie widać w kamerze, ale tam w oddali między 2 choinkami, dokładnie po środku, gdzie trzymam kija, jest nasza chata, kawa na kotarzu i tam stoją samochody. No gołym okiem to widzę, ale w kamerze może być słabo. A my tutaj na miejscu mamy taką wieżę widokową. Idziemy sobie tutaj klapnąć, odpoczniemy sobie chwilę i napijemy się coś. Ja mam fajną taką gazowaną wodę, oczywiście. Sody tutaj nie kupię, ale woda gazowana może być, oczywiście, jak najbardziej. A co w tej chacie jest? Podejrzewam, że nic za bardzo. Jest to wersja taka nowoczesna tej chaty, którą widzieliśmy wcześniej dzisiaj na wideo, nie? Ale co zrobię? Oczywiście wbijam się na samą górę, bo jakbym mógł nie wejść, Policeman Travel by nie wlazł, wlazłby i włazi. Część ekipy została na dole. Mariola z Tadeuszem są właśnie tam, odpoczywają. A druga część ekipy weszła dołączyć, podziwiać widoki z wieży widokowej. Fajnie ogólnie, zobaczcie jak te schody wyglądają. Dosyć takie strome są. I dużo ludzi podpisuje się tutaj. Oznacza swoją obecność. A sama okolica bardzo ładna. Bardzo mi się tu podoba. I chcę więcej chodzić na takie wyprawy. A co tu jest napisane? To jakieś daty. Bardzo ładnie. Idziemy dalej, bo głodni się robimy i trzeba zaliczyć jakąś knajpę. Trzeba kwaśnicę gdzieś odnaleźć. Zaglądamy do chaty, do środka, do tej nowoczesnej. Miejsce na ognisko jest i nawet z ekranem ciepła odbija ciepło. Stolik, no jest jakoś tutaj ładniej w tej chacie, nie? Niż w tamtej poprzedniej. Tamta była straszna. O, jeszcze ktoś baterię zostawił. Ale wszystko jest. Drewno, rozpałka. No i można sobie tutaj siedzieć jak pizga wiatrem i złem, nie? Ekipa odpoczywa, za niedługo się zbieramy i godzinę mamy do jakiejś najbliższej wiochy. Droga przerodziła się z kamienistej już w taką normalną podmiejską, także jesteśmy na właściwym tropie, a w tle mamy miejscowość, piękna miejscowość Brenna i ciśniemy gdzieś tędy naokoło i musimy gdzieś tam wbić się, żeby wrócić. Ale myślą przewodnią jest co? To, co Arkadiusz lubi najbardziej. Jedzenie. Szukamy knajpy. Zbliżamy się do punktu docelowego. Zobaczcie sobie, na to stoi jakaś dorożka przed knajpą, a miejsce nazywa się Stara Karczma. Czy otwarte?
jest i otwarte. W końcu doszliśmy i będziemy mogli zakosztować jakiegoś lokalnego jedzenia. A lokal jest czynny od 10 do 18. Mamy tutaj placek z sosem grzybowym, sałatki. Dla mnie wlatuje schabowy z ziemniakami i z kapustą. Miało być z sałatkami, ale dobra. Chyba coś pomylił. A tutaj mamy jeszcze roladę z kluskami i z kapustą modrą. Patrzcie Państwo jeszcze jaka golonka wjechała obowiązkowo z chrzanem i musztardą. Jeszcze z tej strony mamy placki, ale za to z gulaszem. Po dobrym jedzeniu przyszła pora i na dobre lody. Słuchajcie, byliśmy w manufakturze smaku i ja wziąłem sobie jedną gałkę smaku Malaga. Naprawdę bardzo dobre, duże. I ile kosztuje taka jedna gałka? 6,50. Niedużo. Niedużo, dobre. I co jeszcze na więcej trzeba? A wcześniej opierdzieliłem jeszcze galaretkę. Ziomeczki, dotarliśmy do celu, jesteśmy z powrotem na chacie. Muszę przyznać i powiedzieć szczerze, jestem dumny z nas wszystkich. Daliśmy radę, dzień był taki spoko. Najpierw zaczęło się od wiatru, później przeszło to w stronę słońca, już zrobiło się lepiej. Razem przeszliśmy jakieś między 15 a 20 km, coś koło tego, ale szliśmy szczytami. Dosłownie byliśmy tam z tyłu, za mną, gdzie wam pokazywałem, że widzieliśmy chatę. Jestem w szczególności też dumny z mojej mamy i taty. Oni już swoje lata mają, także tata ma 69, a mama podchodzi pod 65. Coś takiego i jestem też bardzo dumny tutaj z mamy i z taty. Natalii też dali radę, są troszkę młodsi, a nawet dużo młodsi niż moi rodzice i też dali radę, także cały zespół osiągnął wielki sukces. Jest to taka rozgrzewka, nazwałbym to taką rozgrzewką przed właśnie Santiago de Compostela, którą zamierzamy zrobić i wychodzimy w drogę już niebawem. Kochani, zapraszam na następne odcinki. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i już niedługo wchodzi trailer nowej serii i podsumowanie kosztów naszej poprzedniej wyprawy do Azji łącznie z Omanem. Na razie, trzymajcie się, ciao!